Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gdyby nie tytuł filmu, to dzisiejszą relację mógłbym zacząć od niewinnego "Zgadnijcie, skąd zaczynamy?", gdyż jest to miejsce tak abstrakcyjnie nowe i na kanale i dla mnie, a co się w sumie łączy, że aż mi jest trochę dziwnie. Startujemy, mili widzowie, ze Słupska. Zwabiony pokusą, jakby to określić, luźniejszych przestrzeni na środkowym wybrzeżu, postanowiłem sprawdzić, jak tu jest, jak się jedzie, no i jak to jest pojeździć zdecydowanie odmienny kilometraż niż takie 200 km dziennie. Czyli dzisiaj razem ze specjalnymi zawijasami będzie tych kilometrów 55. Ale wycieczka nie jest jednodniowa, więc podzielimy sobie to na... wyjdą z tego ze dwie części. Dzisiaj sprawdźmy dojazd do Ustki, samą Ustkę oraz drogę do Jarosławca i oczywiście sam Jarosławiec, a w następnej relacji obadamy m.in. Mierzeję przy jeziorze Kopań, zamek w Darłowie, no i jak się przebić przez Mielno. No już kawałek przez Słupsku jechaliśmy, więc chyba jest najwyższa pora już na mapkę naszej dzisiejszej wycieczki. Wyjazd z centrum Słupska jest generalnie bez zarzutu, tak bym powiedział. Może ktoś gdzieś jakieś detali może dopatrzyć, ale jak dla mnie nie ma ubytków w ciągłości drogi rowerowej, nie ma jakichś kombinacji patchworkowych, że tu jakiś kilometr osiedlówki, a tu troszkę polecimy klawiszującym polbrukiem. Jest bardzo, bardzo wygodnie. Jedyne co zapamiętałem tak naprawdę, co mnie odrobinkę zmęczyło, a może po prostu zdziwiło, że troszkę te parę metrów nad morzem musimy się wspiąć. No i potem patrząc na profil, na śladzie GPS całego przejazdu, okazuje się, że po prostu na dzień dobry mamy najwyższy punkt całej trasy, czyli 61 metrów nad poziomem morza. Odcinek Słupsk-Ustka nie należy może do najbardziej turystyczno-krajoznawczo-atrakcyjnych, ale nie sposób mu odmówić pewnych walorów dobrze skonstruowanej trasy, takiej z rodzaju gatunku międzymiastowych. Nawierzchnia w całym ciągu jest dobra. Profil drogi, jedziemy wzdłuż krajówki, jest taki, że najazdy są łagodne, a zjazdy długie. Zresztą sam teren nie jest tutaj szczególnie pagórkowaty. Tak więc te 20 km z dworca kolejowego w Słupsku do Opłotków Ustki jest do przejechania w godzinkę z małym kawałkiem. Zatem planując dojazd na środkowe wybrzeże gdzieś, na przykład z głębi kraju, spokojnie możecie obierać sobie Słupsk za metę etapu tego kolejowego. Na rondzie na wjeździe do Ustki napotykamy Eurovelo 10 i 13. Jeżeli chcielibyśmy zgrabnie ominąć centrum Ustki, to tutaj można zrobić taki manewr, skręcając właśnie 10-13 na zachód. Ale ponieważ nasza trasa nad wyraz jest leniwa dzisiaj, przypominam 55 km przez cały dzień, to zrobimy sobie mały objazd Ustki i okolic od wschodu, czyli właśnie wyjdzie T55 z taką pętelką z obadaniem drogi na wschód przez Przewłokę oraz plażę wschodnią.
trochę korci ten piach nad samą plażą, bo według kilku źródeł wygląda na to, że da się przejechać albo częściowo przepchać, ale z drugiej strony po ostatnim doprowadzeniu napędu stanu do przyzwoitości po wycieczce wybrzeżem klifowym na Wolinie, no jakby to powiedzieć, jestem trochę bardziej wstrzemięźliwy, jak widzę jakieś piaskownice. Pojedźmy sobie na spokojnie ulicą Wczasową, to zaoszczędzimy nieco sił na pchanie pojazdów na najbardziej zatłoczonym fragmencie promenady nadmorskiej. Tego pchania nie ma zbyt wiele. Dopiero nad samą słupią, tuż przy skwerze latarników, jest na tyle gęsto, że nie da się jechać. No i jak kładka nadrzeczna świeżo zaczyna, jakby to powiedzieć, wypuszczać nowy tłum, no to troszkę się odechciewa przebijania w stronę falochronu. Za to w stronę portu jest już zdecydowanie spokojniej. Zresztą w ogóle jakoś tak subiektywnie rzecz biorąc, ta portowa, nabrzeżna część robi na mnie zdecydowanie lepsze wrażenie niż to samo nadmorskie, skondensowane epicentrum rozrywek wszelakich. Ustka to dla mnie trochę taka pułapka, jakby to powiedzieć, średniego rozmiaru. Miejscowość nadmorska zbyt duża, żeby wciąż udawać w miarę kameralną, a jednak nie miasto nadmorskie typu Kołobrzeg czy Świnoujście. Żeby wprost było wiadomo, że mamy wielkie hotele w pasie nadmorskim i ogólnie już czuć takim wybrzeżem z wielkimi wieżowcami. Ale portowa część, muszę przyznać, zapada w pamięć. Do tego jej skomunikowanie rowerowe z rejonem dworca wydaje się być sporym plusem, a zarazem wytchnieniem po okolicach skweru latarników. A do tego możemy skorzystać z windy stacyjnej, żeby od razu wydostać się na wiadukt, który wyprowadzi nas szybciutko w stronę zachodnich peryferii Ustki. Pogoda postanawia być, jakby to powiedzieć, malownicza. Na szczęście dzięki sprytnemu planowi przemieszczenia się ze wschodu na zachód wyjątkowo jedziemy z wiatrem, a nie pod wiatr. Tak jak zazwyczaj podobno
nad morzem wieje. No, objazd od południa, ogólnie rzecz biorąc, terenów wojskowych nadmorskich do szczególnie porywających nie należy. Eurovelo robi taki duży łuk przez miejscowości takie jak Duninowo, Zaleskie i Marszewo. Więc te około 20 km po wyjeździe z Ustki, aż do okolic, gdzie szlak zbliża się do jeziora Wicko, no jest nieszczególnie ubogacone w zapierające dech atrakcje. Pierwsza połowa tego odcinka do wsi Zaleskie to szczęśliwie dystansowa DDR-ka, podobna do tej wiodącej wzdłuż krajówki do Ustki. Druga połowa, czyli przez Marszewo i Korlino do Łącka, no to jest niestety klasyczny patchwork, a nawet można by powiedzieć patchwork według najlepszych, w cudzysłowie, oczywiście wzorców. Polbruk, płyty, wylewka betonowa, droga wiejska, 300 metrów DDR-ki, shooter, albo raczej grubsza frakcja polna, a nawet taka polepiona droga, gdzie pasy rowerowe niby zajmują większą część drogi. No, z drugiej strony można powiedzieć, że nudno nie jest. No nie jest, ale trzeba być za to czujnym. W Łącku nad jeziorem Wicko na szczęście wracamy do turystyczno-wakacyjnych klimatów. Mamy tutaj całkiem niemały pomost i możemy w końcu się nacieszyć nieco odmiennym krajobrazem. Jezioro Wicko to jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim. Powstało z dawnej Zatoki Morskiej i jest oddzielone od Bałtyku piaszczystą, zalesioną mierzeją. Ma długość około 5, mniej więcej 5 km i szerokość do 3,5 km, a jego powierzchnia to około 1000 hektarów. Maksymalna głębokość jeziora wynosi około 6 metrów przy jego średniej głębokości rzędu 2,7 metra. Pomimo tego, że mierzeja w tym miejscu jest dość, jakby to powiedzieć, gruba, to wygląda na to, że Wicko przestało być zatoką morską stosunkowo niedawno, bo około 3000 lat temu. I właśnie wtedy przekształciło się w jezioro przybrzeżne. No, skoro jest już turystycznie, no to musi być koniecznie ścieżyna w krzaczorach. Dobra, żartuję. Jest kawałek takiej alejki, ale nie ma na szczęście tego dużo. Po niecałym kilometrze docieramy do ostatniej wsi przed metą dzisiejszego odcinka, czyli do Jezierzan. Za Jezierzanami wskakujemy już na klasyczny polbruk spacerowy nadmorski i można właściwie powiedzieć, że jesteśmy prawie w Jarosławcu. Jedziemy przez około kilometr wzdłuż rzeczki Głownica, no trochę wzdłuż rzeczki, trochę nie, i pojawiają się pierwsze zabudowania Jarosławca na horyzoncie.
Z jednej strony Jarosławiec to niby wciąż wieś. Niby niewiele ponad 300 stałych mieszkańców. Z drugiej strony mam wrażenie, że jednak bardzo mocno zurbanizowana wieś. Na skali, gdzie z jednej strony mamy totalny nadmorski chaos i zniszczenie, a z drugiej ostatnie kameralne wsie nadmorskie, plasuje się gdzieś tak mniej więcej po środku. Deptaczek, główna ulica są całkiem uporządkowane, ale z drugiej strony mamy trochę takiej gabarytowej zabudowy oraz takie cuda jak wielka sztuczna plaża, gdyż naturalne wybrzeże w tym miejscu jest klifowe, a Bałtyk wyjątkowo agresywnie próbuje podebrać brzeg. Więc usypano wielką sztuczną plażę o jakże bezkompromisowej nazwie Dubaj. Jeśli wierzyć rozmaitym statystykom, jest to podobno jedna z największych sztucznych plaż w Europie. Przedostatnie kilka godzin zabawa w kotka i myszkę z pogodą dawała przewagę myszce, czyli nam. Teraz jednak kotek postanowił wziąć srogi odwet i wyjście na Jarosławską Latarnię Morską z 1838 roku odbyło się już w strugach ulewnego deszczu. No ale jeżeli we wszystkim doszukiwać się odrobiny czegoś pozytywnego, no to na pewno sporą zaletą takiego zwiedzania było to, że na latarni było po prostu totalnie pusto. I tak jak nagle lunęło, tak nagle przestało. I dzięki tej zmienności uroki miejscowego Dubaju możemy już podziwiać niemalże w pełnej krasie. Chociaż nie mam 100% pewności, czy to jest właściwe określenie. No ale ogólnie, jak na polskie wybrzeże, no to chyba nie jest źle. Co myślicie o tym rejonie? Jak wam się spodobała cała dzisiejsza wycieczka? Jeżeli relacja przypadła wam do gustu, dajcie proszę znać o tym YouTube'owi łapką w górę. Jeżeli natomiast nie chcecie przegapić Mierzei nad Jeziorem Kopań, Darłowa i drogi przez Mielno, to jeżeli jeszcze tego nie robicie, naciśnijcie proszę przycisk subskrybuj. Teraz jest idealny moment, żeby to zrobić. Teraz też jest idealny moment, żeby się już z wami pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Cześć!